Witajcie w kolejnym odcinku naszej nigeryjskiej wyprawy. Dzisiaj wchodzimy prosto w świat voodoo, gdzie dawne wierzenia i tradycja wciąż dyktują twarde warunki codziennego życia. Zabiorę Was również do słynnego miasta bliźniaków, które jest absolutnym fenomenem na skalę światową i miejscem, które wymyka się wszelkim logikom. Z czym przyszło nam się tam zmierzyć i jak te niezwykłe, tajemnicze miejsca wyglądają dzisiaj od środka. Zapraszam Was na wspólne odkrywanie sekretów Nigerii, których nie zobaczycie w żadnym przewodniku. Zaczynamy! Siemanko moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie z Nigerii. Dzisiaj jest ciekawy dzień. Dzisiaj jedziemy do Igbo-Ora. Jest to światowa stolica bliźniąt. Dlaczego światowa stolica? Ze względu na to, że normalne statystyki pokazują, że na 1000 porodów rodzi się około 12 par bliźniąt. W Igbo-Ora ta liczba wynosi 50. 4 razy więcej niż w każdym innym normalnym miejscu. Lokalni twierdzą, że to przez jedzenie, ale to Wam później troszkę o tym więcej opowiem, że mają specjalną zupę, kobieta wtedy wytwarza więcej jajeczek i dlatego tyle tych bliźniąt się rodzi, ale to o tym wszystkim będzie troszkę później. Jeśli nie widziałeś jeszcze poprzednich 3 odcinków z Nigerii, serdecznie zapraszam, a jeśli widziałaś, oglądaj ten odcinek. Zaczynamy! Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety Najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie Antony Joshua miał ten wypadek, co Wam mówiłem wczoraj. Co zginął jego 2 trenerów, jego przyjaciel, jego trener. W sumie nie wiem, czy to obydwoje byli przyjaciele, ale to właśnie się tutaj stało. Zatrzymała nas policja. Właśnie jedziemy przez markecik, który jest raz w tygodniu tylko. To, co się tu dzieje, konkretnie wygląda. Patrzcie, jaka dziewczynka, niech się wie, jakie kosze. W ogóle przed chwilą widzieliśmy taką straszną rzecz, że masakra, ale o tym mi też Polo mówił, że to się tak dzieje, że tu jak kogoś rozwalą na drodze, zabiją, nie wiem, potrącą albo coś, to po prostu możecie zobaczyć, że leży ciało i tyle. No i właśnie to kiedyś widzieliśmy, masakra, no to przed oczami cały czas. Gościa chyba ciężarówka rozwaliła, bo miał oderwaną rękę i nogę, na drugim pasie, normalnie na dwupasie leżał i nic, samochody przejeżdżały jakby nigdy nic, zero karetki policji, nic, normalnie samochody sobie jechały i tyle. Normalnie jakby jakieś, nie wiem, rozjechane zwierzę było. Straszny widok. Właśnie chłopaki mi opowiadali, że tutaj w tym regionie, w którym jedziemy teraz, dochodzi do porwań. Dlatego jak będziemy wracać, nie możemy jechać później niż o 3-4, bo później jak się zaczyna ściemniać i po zmroku to jest bardzo niebezpiecznie. Kolejny raz zatrzymała nas policja dzisiaj. Nasz kierowca nie chciał się zatrzymać, nas zatrzymywali, złapali nas kawałek dalej. I są bardzo źli teraz, bardzo. Wszystko sprawdzają totalnie, nawet gaśnice, opony, wszystko, żeby za coś po prostu nam dowalić. Okay, you can explain what's happened here and happened 20 times from last 2 days. So they call this one the Federal Road Safety. What they do is, like I said, they check for your documents and make sure your car is safe for the road and all that. So there are 3. One said we can go, but he said we should stop. But the driver already thought that we can go. So he asked the military to stop us in the front and asked us to come back. So when we got back, he checked the whole papers are complete and then the whole equipment, everything is complete. Then he says he's going to charge us for disobeying to stop when he asked us to stop. But all the same, they want to collect money.
Always money. It's money. Dobra, trochę czarował, że nie wiedział, że się zatrzymać. Jak gościu nam samochód bił, stójcie. Myśleli, że przejdzie, że pojedziemy. Mówię, no oni by tu za nami nie ruszyli, bo tyle aut jedzie, że wiecie, no innych złapią. No ale był przypał taki, że stało wojsko, kawałeczek dalej i już trzeba było się zatrzymać. No i oni do nas dobiegli, trzeba było cofać, no i teraz widzicie, no zamiast 30 000 próbują dać 3. Czy się uda? Nie wiem, pewnie tak. A jeden jak się nie uda, to będą nas na złość trzymać tutaj i po prostu będziemy tracić czas. Przyjechała pani, która jest naszym łącznikiem tutaj. Zaraz zaczynamy zwiedzanie. No i dojechaliśmy do Igbo-Ora. Na początku zaczynamy od tego, że pokażę wam tutaj na rondzie, jaki jest pomnik właśnie kobiety, która ma bliźniaki. Pod pomnikiem syf, jak nie wiem. Patrzcie, tutaj z jednej strony jedno dziecko, jak to w Afryce, na plecach drugie dziecko. Bliźniaki. Dobra, dogadujemy teraz miejsca, do których pojedziemy, co mi pokażą. Dużo dzieci teraz w szkole oczywiście jest, no bo to taka godzina. Ale pojedziemy też do ich rodziców porozmawiać, żeby zdradzili sekret, dlaczego tu się tylu bliźniąt rodzi. No, to jest ciekawe, w co oni wierzą. A co jest ciekawe, że to, że oni w to wierzą, to jest jedna sprawa, ale to jest podobno udowodnione, że tak jest, ale to później usłyszycie, o co chodzi więcej. O, patrzcie, przyjechaliśmy teraz tutaj do Bossa i tutaj już możecie zobaczyć, dwa bliźniaki sobie są. No. Tutaj mieszka szef całego tego miejsca, tej wsi, President of Twins. I tutaj jest pokazane właśnie, że w tamtym roku zawsze w październiku jest tutaj wielkie święto tych bliźniaków. Tyle ich tutaj musi być, że taki festiwal musi być bardzo ciekawy. Festiwal ten to taki moment w roku, kiedy miasteczko zupełnie zmienia swoje oblicze. Na ulicach pojawia się wtedy mnóstwo par bliźniaków ubranych w identyczne, odświętne stroje, co musi wyglądać naprawdę ciekawie i nietypowo. Dla tych ludzi to po prostu okazja, żeby wspólnie się cieszyć i pokazać, jak bardzo są dumni ze swojej unikalności. Ja co prawda trafiłem tutaj w zwykły dzień, kiedy nie ma tych wszystkich tłumów i festiwalowego zamieszania, ale dzięki temu mogę wam pokazać, jak to słynne miejsce wygląda na co dzień. Zobaczcie sami, jaki klimat panuje w tej wiosce, gdy opadną już wszystkie emocje związane z wielkim świętowaniem. Okay, first thing, can you explain where we are now exactly? What's this place and why it's the special place and you have so many twins here? Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ lè ṣàlàyé fún wa ìlú tí a wà yìí. torí wọ́n láìkí ìlú yìí ìbejì máa ń jáde lọ́dọọdún. Okay. We are in Igbo-Ora here, Igbo-Ora in Oyo State, and this area we call it Igbo-Ora, and they normally have twins, at least in one family you will have set of twins. Every family have a twin? Every family in Wow. this community you will have twins. What is the reason? Why so many twins here? Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ lè sọ ìdí tó fi jẹ́ pé dandan ṣá ìbejì máa wà. bó ṣe wà ní àti àwọn bàbá tó ti bí wọn àti òsì ní number one. From the onset that this area has been existing, that is how it is. Okay. At least they must have twins. Because I hear about this, they eat special soup. It's true? Wọ́n ní ṣé ẹ ní oúnjẹ kan pàtàkì tó máa ń jẹ táwọn ìbejì máa ń jẹ. lásán amala àti lásán. So he has made mention of their food. I don't know how to pronounce it in English, but but the name is Ilasa, and they normally take amala. Okay. So that is their food. So you're going to try the food? Yeah, we have to go try, yeah, for sure. ìbejì lẹ́jọ́ mẹ́ta. He said their father just even gave birth to another set of twins. Okej, idziemy teraz, sorry, po angielsku zacząłem. Idziemy teraz spróbować jedzenia.
tego, które tutaj jedzą. What is the name of this food? What they eating here? It's called Ilasa. 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 Okay, and this is a soup. It's a They soup. make a soup from Ilasa. No, the soup, the Ilasa is a soup, right? Okay. Then they eat it with amala. Eating with Amala amala. is yam, a dried yam that is grounded to powder. Okay. And then made as a pudding, then you swallow with the Okay. Ilasa soup. And I hear about this one more thing. They always have to eat hot and fresh, yeah? Yes. Is it true? It's also, we are going there now where you're going to have it with meat. Okej, cool, let's go. Wiecie, jakie to jest dla mnie fajne, że ja jako bliźniak przyjeżdżam do miejsca, gdzie też są bliźniaki. Wyjątkowego coś dla mnie. Chciałbym tu kiedyś przyjechać na ten festiwal, bo to musi być dopiero niesamowite, jak przyjeżdżacie do miejsca, gdzie są setki par bliźniaków. Setki po prostu. A właśnie rozmawiam z Gabrielem o tym, że tutaj jest ten festiwal bliźniaków. To nie przyjeżdżają tylko bliźniaki stąd, tylko z całego świata się zjeżdżają. To jest taki międzynarodowy festiwal i wszyscy o nim wiedzą. Paweł, kiedyś jedziemy, ale będzie. Mieliśmy właśnie się spotkać jeszcze z tym prezydentem tutaj bliźniaków, który jest tutaj bossem tego miasta bliźniąt. I nie zgadniecie, no też ma brata bliźniaka. Niesamowite to jest. Teraz na chwilę zmiana tematu. Do bliźniaków jeszcze wrócimy, ale pojechaliśmy do szamana voodoo, żeby wam troszkę powiedzieć o tym, jak to jest praktykowane voodoo właśnie z Nigerii, bo głównie tutaj z południa Nigerii to pochodzi. I żebyście wiedzieli, że voodoo jest tutaj jak religia. Tak mi to tłumaczył Gabriel, że jest islam, że jest chrześcijanizm i jest tak samo voodoo. Ale trochę więcej to już zaraz wam oni opowiedzą. So this is masquerade. Can you explain a little bit? So it's like what you call a mascot abroad, right? So this is a god. They call the name. What's the name again? They call Akeweje. Akeweje is the name of Akeweje. is the name of the god, right? So what they do is they're about to offer like a sacrifice, like a prayer to it. So as a guest, you are coming to meet it. Now they consult it. It speaks through someone. So when people have problems, they have challenges, and they come and they want to know what's wrong with them, or they want to see something ahead of them, so they offer that. Yesterday we went to that village, right? They told you it's used for prayers. Look at it, we got it here again today. So now they're going to use it to pray. You're going to watch how they use it to pray and speak to it. Okay, and you can explain. Voodoo is like more like religion or more like magic? Like It's called. They have what we call Christians. We have what they call Muslims. And then we have what we call in Yoruba we call it Onisheshe. You get? It's a traditional worship. You get? So so it is in different sections. They have some. They worship the water god. It's called Oshun. Then they have those who worship the iron. It's called Ogun. And then they have those who worship. So it's elements by elements. Okay. They have the water element. They have the iron element, which is earth. They have the wind element. So they all have their section. So this is a different sect, also a section in the traditional worship. Okay. So if someone does you something bad, right? They use this to send it back to who did you bad. Okay. Yes. So when someone wants to kill you, someone wants you to have an accident, they come to I this. have to do this and Yes, they send it it back goes to this guy. Yes. Okay. And can I explain something about more this? This is the horse tail? Yes, that is a horse tail. Horse tail, yeah? Okay, they normally use this one to pray when they are on Okay. the mat. Use it for the praying. Yeah, Okay. they use it to pray also.
And you say like someone is like sick, they can come in here, They come can here. praying They about pray. the good health, Yes. and they just have to give something. They you have know. to give something. So if the sickness is not ordinary, not just maybe someone went to do bad voodoo Yes. for them to feel sick. So it also tells them the problem or who did it and why they did it. Then it tells you the remedy and what you have to do for that person to feel better again. Okay, and can you say something about the yuyu? Because yuyu is like amulets, give it. Yes. So these are the, About this one, yeah. Okay. But the name is good. I say good is yuyu. Ó ní Or ẹ fi ṣe nǹkan tó dáa ní pé ẹ máa ń lò fún nǹkan tó dáa. Yes. Yes, they use it as protection. for the protection, exactly. nǹkan máa ṣèyàn torí tá a bá fẹ́ wo nǹkan báyìí torí táwọn nǹkan bá fẹ́ ṣèyàn láì dáa ó máa jẹ́ bí protect. They use it as protection. Because I hear on the when we was on the fight, Yeah. the fighters have as well like just for yes. protection. So that And this- particular one is the knot. Okay. It's outside. Now, it have different purposes. They have some, it's like love charm, some attraction, some protection, you get, and some hunters, they use it a lot. Yes. When they are going to hunt, so they can be able to see, to have successful hunting. Or if you are a business person, you want to have successful business, you put it to protect your business and to attract people to you. And voodoo is in all Nigeria or more like on the south? Because I hear about this more. It's like not south. only in Nigeria, right? Yeah, it's more country of Yes. course, but here it's like there's from here. Is it exactly voodoo or It- not from Nigeria? It's Nigeria. They have It's they have Nigerian, in Yoruba they have their own. In Igbo, which I told you, the east, Yoruba is the west, right? Yoruba, in the okay. east they have theirs, and in the north they have theirs. Then in the south they have theirs. But they wear like the belt, Yes, like the they belt, wear it yeah. as belt for protection also. Maybe they are doing their festival. Some people plan to harm them, or they are traveling to a very far distance, or they want to go and hunt. But most of these things here is for protection. Okay. People have to be scared voodoo or no? No. This is, They have like because in Europe, you know how Yeah. they show it, voodoo is something bad, like black Bad. magic, something like that. they have but black is it magic. true or not true? true. They have black magic. They have white magic. You know, when you go deep, you know they call how what they call Orisha. You understand? It is the god Eledumare is what they all worship. Okay. You know, in Christian you have Catholics, you have Anglicans, you have Pentecostal, you have Protestant. That is how they have it here as well. Okay. You get? So they have people who have this knowledge with herbs, trees, and elements. They use it for bad purpose. Those ones are called black magic. Black magic. Yeah. Theirs is general remedies, health, wealth, protection, and all of attraction. So they all do it. But if you want to ask that they kill someone for you, or they make somebody go blind, or all of those bad stuff, they don't do it. Do it. So Okay. you have to go to the wicked, the evil ones, the ones who have. So those ones who do the wicked ones are different from them. You don't find them among people. You go deep into the bush. Okay, and there is like the guy with the black magic. what they Exactly. can do Go something. deep. So then they can use human. They can kill a Okay. human being, kill anything to do the magic. Okay. But you see them, they only use drink and they use chickens and goats. àwọn eléyìí ló ń gba àwọn ẹ̀fẹ́ àwọn ìṣèlú yẹn. And this one moves about. It moves. Moved, yeah. When they're having an event, right? And the king is coming and all the top dignitaries are coming. Okay. This one moves. Okay. Do you understand? Yeah, I understand. It Yeah, does of not. course. Okay. See, Oh, you can show this as well. off the touch. Is it like a voodoo dance? Yes. You see this Okay. one. This was done 10 days ago. Yeah. A few 10 days ago. Yes. Okay. The festival. They did a festival here. bí a Sunday tó lọ yìí. Okay, They did it last week Sunday. They did the festival Sunday, on okay. Sunday. And it's like in every village they believe in voodoo or Yeah, it's like I told you, it's a religion. religion. So in the whole But southwest, it can believe in two religion, like can be like I don't know, a lot of Christian Christians, a lot of and Christians still and come. believe in voodoo. Yes, Yeah? a lot of Christians still come. A lot of Muslims still patronize, still come. You understand? Yeah. When they're having serious problems and they don't have that patience again. So because we believe this one is faster.
You get, it's faster in action than the other ones. Pray on it. Whatever you want, you say. So Tutaj dostałem, teraz mogę jakieś życzenie, nie wiem, modlitwę, ale życzenie powiedzieć, żeby się spełniło. you put it in the money inside. Inside? You hold it in your hands and then Okay. you say a prayer. Whatever you want. Whatever you want, Okay. you say a prayer. Okay, and after putting Yeah, here? you put it there. Okay. Ṣùgbọ́n a kò fún yín ni. No, egun ayé sì bọ̀ ọ́n. Ṣàdúrà bọ̀ bèbè náà. Kọ́dá ló ní ìbáṣẹ̀dá ló ní bàbá tí wọ́n yọjọ́ bá ti wọ́n bá ṣe. Ìgbà wọn egun mẹ́rin àgbẹ̀lá ayé. Ẹ̀yin ìyá mi ọ̀pá kí ọ̀nà kẹ́yìn alágbogbo dẹ. Ẹ̀yin àti ríjapá, ẹ̀yin àti fúnjọ kan. Ẹ̀yin àti fúnjọ òun ro ẹ̀sùn ètè kan dìde. Ẹ wá bá ṣe báyìí, ẹ má jẹ ọjà mu. Ìwà tó wá wo òwe egun akéwèjẹ yìí. Bá tún padà sọ́hùn má jẹ ọjà mu. Àgbákò kéré tó má jẹ òkú. Wọ́n ní bójúlé ní wọlé kẹ́hìn bọ̀nà ní wọlé àbúrò bí ọ̀nà kọ́nà ló máa bá wọn náà jẹ́ bá dùn bá gbádùn àdúrà máa ń rí náà wọn. Ọ̀pọ̀ ẹkún ní máa ń rí ọ̀pọ̀ ẹja ní máa ń rí ẹja. Ẹ má gbẹ̀yìn làgbálẹ̀ dùn dún ẹjọ́ gbẹ̀yìn àwọn ọ̀tẹ́ òkú. Ẹ wá bá ṣe báyìí ohun tí ó bá pọ́tọ́ padà wá wò yí báyìí. Òun ńlá ni ẹjọ́ máa rí ẹjọ́ gbogbo ńlá láìpẹ́ àbí ṣe náà ń gbà ní ẹ̀rọ àti ẹjọ́ ẹjọ́ kájọ ọgbà. Májọ tẹ májọ tí obìnrin báyìí wọ́n lóbìnrin máa ń dúkú. Your cap. Àlàáfíà ọgbẹ́ni ọdún kò mú kọ́ kọ̀ọ̀kan balẹ̀ rí kábíyèsí ọmọ títà ẹ bá fi lé ìdínkù ẹ bá fi lé ìdẹ́jọ́ ẹ bá fi lófẹ̀ bá fi dúró bá lójú ó ní tí ẹsẹ̀ kẹ́ni bá wọlé ẹsẹ̀ kẹ́jì àtọ̀ òbòlú aṣọ mẹ́lẹ́ lójì ewé kan ló pè ìgbà owó gba ayọ̀ ọmọ ní kó máa jẹ́ o. ẹ bá fi lé ìṣe ajé ẹ bá fi ṣe ọlá ẹ bá fi ṣe àkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀. Ní pé ká mú àbí. Ó yẹ ẹgbẹ́ fún mi. Ṣé you take out of it? A little, just take a little. Right. Musiałem się napić. Take a bite. Yeah. You chew it off. Musiałem trochę orzecha zjeść, napić się tej wody. You say your prayers are answered. Yes. You say your prayers has been answered. Okay. Say Ashe. Asze, Asze. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tẹ̀lé wọn lágbára Ọlọ́run ànígbọ́rò kèrè ìbànújẹ́ Ashe. ìrìn ayọ̀ la máa rìn o Àṣẹ. lágbára Ọlọ́run lọ́lá akéwèjẹ yìí gbogbo bí ẹ bá lọ pátá lọ́bẹ̀rẹ̀ máa lọ Àṣẹ. gbogbo àwọn èso tí Ọlọ́run fún ẹni kálukú Ọlọ́run ní fọwọ́ bàjẹ́ kàn Ashe. lágbára Ọlọ́run àní ṣìrìn o Àṣẹ. àtẹwà bá àtẹ̀yìn tẹwà bá wa àní ṣìrìn o ayọ̀lẹ́ padà síbi tẹ̀ ti wá lágbára Ọlọ́run iná ọkọ̀lẹ́ wọ̀ débì lágbára Ọlọ́run ọkọ̀ náà ni ó gbé yín padà láyọ̀ lágbára Ọlọ́run àní gbọ́rù ìbànújẹ́ lérí yín o ẹ bá ti kó mi o ìrìn ayọ̀ lẹ́rìn o ìlú ọgbà o. So ìbọn bẹ́ẹ̀ dédé ogun yẹn náà. Jẹ́ ká wò yẹn náà. No dobra, teraz jeszcze gdzieś idziemy. He said there's other one, we call it osoyin, that normally respond when someone is talking to him. He can show us too. So when you talk to it, it responds back to you. Okay. You ask him question. They have different tools. Yeah. Okay. This is Ogun. Abi Eshu, the Eshu lawa here. Okay. The iron one, the iron god. You know, I told you about the element, right? Okay. This is the iron element now. That element is different from this one. But This one what's, Batek came the other time. okay, what's the difference between this one and this one? That one is masquerade. That is, Masquerade. yeah. Masquerade, This one is okay. iron, Iron, okay. God of iron. the god of iron. Ògùn àwọn ṣẹ̀ka bí ọgbẹ́ ẹjọ́ ọmọ òwúrọ̀ ọgbẹ́ tí ló máa ń kún tán. Àbàṣe àwọn ní gírímù káàdì àgàgàǹgà lónìí náà mọ̀jọ́lẹ̀ ajá fògùn ọmọ olúwẹ̀rẹ̀ àgbèdè òwúrọ̀ ìjà eléyìí tí sáwọ́ ìlú àpòlẹ́ bẹ́bẹ́
ìjókòó ọmọ alájò bá dọ̀wọ̀ lọ́jọ́ kan ìjà lọ́jọ́ kan bínú ògúndé ọmọ alájò ògùn wọn máa dọ́wọ̀ fún báyìí o ṣé ká dé wa wọ́n gbà báyìí ṣé kí jóbíjó fún báyìí ṣé ká yóò báyọ̀ fún májò tẹ́ májò tí májò bá aṣọ àbùkù bọ́ra báyìí ẹ̀ wọ́n ní bójúlé ní máa wọlé kán ìbọn náà máa wọlé àwọn ọlọ́gbẹ̀ sábẹ́ àyìn àdá adé á tún máa yòwélé tí ilé ògùn ẹ̀bọ̀n làwọn kò máa mú ṣe ìyẹn ta ní ọba wa táyé ògùn ṣe máa rí wọ ọpẹ ìfá ní ọba wa táyé ògùn ṣe máa rí wọ ọpẹ lágbàá tó láyé báyìí yóò táyé ń ṣe fowó yóò táyé ń ṣe fọmọ yóò táyé ń ṣe fẹ́ kú balẹ̀ ọ̀ báyìí nígbà tá àgbàlagbà sọ̀rọ̀ kan wọn ní sábẹ́jì lákòóyè ó ti sọ ibẹ̀ lójú ọpọ́n adé afurukùsọ là lọ́lọ́wọ́ lé o máa ń tẹ́ bá tẹ́ ṣẹ́gun àti ìṣẹ̀lẹ̀ díjẹ́ láàrin ọ̀dà tó fojúmọ́ kùnà ìjókòó kí ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ mọ́ba ọ̀dàlẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ mùsà bá ṣẹ́gun ṣẹ́gun ṣe ń sá lágbà tó láyé báyìí àwọn ọ̀tá tó bá láwọn fẹ́ ṣe yín láì dá wọn máa sá fún yín látòní Ìlọrin bẹ́ẹ̀ ni ó rí o. Thank you. ìyẹn ta ní ọba wa táyé ògùn ṣe máa rí wọ ọpẹ ìfá ní ọba wa táyé ògùn ṣe máa rí wọ ọpẹ lágbàá tó láyé báyìí yóò táyé ń ṣe fowó yóò táyé ń ṣe fọmọ yóò táyé ń ṣe fẹ́ kú balẹ̀ ọ̀ báyìí nígbà tá àgbàlagbà sọ̀rọ̀ kan wọn ní sábẹ́jì lákòóyè ó ti ṣe. They're playing on this when they make when they make a ceremony. Yeah. Okay, for playing where's the ceremony, yeah? Dobra, jeszcze jedna ostatnia część, którą tutaj musimy zrobić. Yes, just one. Okay. I mean, you get cash at all. I mean, cash are supposed to be. See, let me call the girl. Eh? Can you explain what's happened on the end? Yeah, so we went to the last part, and then the gods was like, the gods was trying to speak with the gods to know if he can talk to you, if he can have a word with you, if he's around. And then the gods was like, no, it's not around. I mean, like, he wants to be left alone for now. He doesn't want to have a word yet. That is what he said. Okej, to co się tu teraz odwaliło, to było naprawdę mocne. I like the villagers here. Ruszamy dalej. Patrzcie, jaką mają drogę w ogóle tutaj na wsi. Nie wiem, jak mam do tego podchodzić, szczerze mówiąc. Wiecie, no fajnie to wytłumaczyli, że to nie jest wcale nic złego, że to nie jest to, co robią jacyś ci źli ludzie, tą czarną magię, tylko że to tutaj jakby jest jak najbardziej pozytywne i że to ma mi pomagać. A jeśli coś ma pomóc, to czemu nie? I tak moim zdaniem wszystko jest w głowie w to, co sobie uwierzycie, to się stanie. Nieważne, co wam ktoś tam pomoże, będzie wam wróżył czy coś. Wszystko jest w waszej głowie. Ale nie ukrywam, jak mi powiedział, że pomyślał jakieś życzenia, to pomyślałem. Patrzcie! They are twins, yes. Yes, ale malutkie. Już widziałem, bo dzisiaj jest 8 par bliźniaków. Tyle bliźniaków, co tutaj dzisiaj to ja nie widziałem chyba, nie wiem, przez ostatnie parę lat. W kolejnej części odcinka udajemy się do miejsca, gdzie spróbujemy tej zupy i lasa, którą jedzą tutaj kobiety, w której wierzą, że zachodzą w ciążę i z bliźniakami. Zachodzą w ciążę z bliźniakami, czy są w ciąży z bliźniakami? No, nie wiem. Głupio wyszło. No dobra, mniejsza z tym, spróbujemy tej zupy. Ale jestem ciekaw tego, jak bardzo mi nie będzie smakowała. Patrzcie, jakie napoje to są. Tiger, ale podróbka. To nie ten nasz Tiger. To jest to, co chciałem wcześniej im wytłumaczyć, czy zapytać, to właśnie, że widziałem, że jak ktoś tutaj w rodzinie ma bliźniaki, to przynosi błogosławieństwo i szczęście całej rodzinie. No ale oni mi powiedzieli, że w każdej rodzinie są bliźniaki, także tutaj każdy jest błogosławiony i każdy jest szczęśliwy. Na to wychodzi. It's good or no? You never try it? No? Are you, Gabriel? You ever try? This is amala. Okay. From the yam I told you, yam Okay. dried, then grounded to powder,
And this one we eat with the soup, yeah? Yes. We just mix it, yeah? No, ciekawe, o. Hello. One. Yeah, only one. Only one, just for try. I think one would be enough. Okej. Okej, czyli to takie... Coś tam pan wybiera z tego gara, powiem wam, że wygląda nie całkiem przyjemnie. Tak to wygląda. Troszkę mięska jeszcze dostałem tutaj do tego. Powiedziałem, że to bardzo, bardzo trochę. I to, what's the name of this? Amana. And this? Ilasa zup. Amana i Ilasa zup. No i zobaczymy jak smakuje. No, wygląda tak średnio. Pachnie jeszcze gorzej. Ale zobaczymy. Dobra. Testowałem już na Instagrama, na którego was serdecznie zapraszam. Wbijajcie tam, dużo macie fajnych filmików i różnych zdjęć na bieżąco. Próbujemy. To jest taka ciapka. To się bierze do tego. Rękami się nie oczywiście. Kawałek mięska. Ostre, tłuste, ale w miarę okej smak. Na pewno gorsze rzeczy gdzieś próbowałem. To jest takie, że spokojnie zjadł całe. Zupa spoko. Serio. Jadłem dużo gorsze rzeczy. Ona mi nawet smakowała. Dobrze doprawiona. Muszę tu kiedyś zabrać, ale chciałbym mieć bliźniaki. To było coś wspaniałego. Właśnie siedzieliśmy tutaj się śmialiśmy teraz, że jak mi ten chłopak mówił, że życzenie pomyślał. Wiecie, za co jest taka moja intencja do tego, co tam się działo podczas tej ceremonii voodoo, żebym powiedział, że chcę bliźniaki. I ja później sobie pomyślałem, kurde, no, to taki dobry pomysł. Powiedziałem o coś innego, ale no, to też by było fajne. Tylko wiem, że jak ktoś jest bliźniakiem, to chyba nie ma szans, żeby miał bliźniaki. Ale pomyślcie, jakie by to było fajne. Chciałbym bardzo. Jak ktoś ma bliźniaki, to wie o co chodzi. Mieć brata bliźniaka albo siostrę bliźniaczkę, jak jest dziewczynka, to jest tak wspaniała rzecz, że szok po prostu. Zatrzymaliśmy się kupić bushmeat. Wow, co to jest? What is this? Gaskoter? Kurde, nie wiem jak to przetłumaczyć. Z pazurkami. Ogonek. Siekołapka. Oj, z jaką łapką on to wziął. They go up the tree. Yes. Then they punch a hole. They sap it. Like the way you sap for rubber. Yeah. Right. That's how they get it too. And this alcohol, how many percent they have? Huh? Like 10%, 20%? Like 10%. Okay, let's try. You will love it fresh. It's sparkling? Yeah. Sparkling? It's gas. Że jest fermentowany. You let the gas release. Okay. Gazuje. It's natural from the palm tree. Nothing. There's no chemical inside. It's all natural. They added some sugar as well? No sugar. No sugar. Everything is natural. Let them bring the coffee. We test it. In our local events, like in weddings and all of that, they drink this. Okay, but this is like more than like wine or more like... Okay, What, like Smirnoff. You know the way Smirnoff tastes? No. It tastes like Smirnoff ice. Ah, Smirnoff Ice. Yeah. Ah, okay, okay. So you want to try it? Próbujemy. Suck up. Hold on. So they shake out now. And try it. Yes. No one. No, smakuje jak takie... coś zepsutego. Kurde, czuję taki smak nawet... No, aha, no tak, no w sumie dobry smak czuję. Takiego wina musującego typu... O, no, takiego. Pytali się, czy chcę spróbować tego mięsa, które tam był przed chwilą z tymi łapkami. Nie, jakoś nie. Nie dzisiaj.
Jazda tutaj w godzinach szczytu, powiem wam, że nie jest dla amatorów. Żegnamy się, było super, naprawdę. Jeśli ktoś chce przyjechać do Nigerii, szukacie kogoś naprawdę, z kim spędzicie świetny czas i wszystko fajnie załatwi, Gabriel pomoże. Yeah, I say, if they're looking for the best man here, this is good person. Thank you so much. Nie, i naprawdę było wszystko świetnie, w 100%. Też nie koniec tego odcinka, to po prostu się rozstaje z Gabrielem, bo jutro rano jadę już na lotnisko. Thank you so much, my friend. Thank you, Peter. Thank you so much. Have a wonderful stay here. Thank you. Siłownia, za chwilę sobie przyjdę poćwiczyć. W środku jest bar z basenem. No, całkiem fajnie się będzie jadło na dachu. Z basenu wiadomo nie będę korzystał, ale z siłowni skorzystam bardzo chętnie. Za chwilę jeszcze muszę poruszyć jeden temat, o którym wam muszę powiedzieć, który tutaj się dzieje w Nigerii, a to dokładnie są dzieci oskarżane o czary. To jest normalnego człowieka mózg wybucha, jak sobie pomyśli o tym, że jak dziecko w jakiś dzień zostanie oskarżone o czary, ktoś powie, że wasze dziecko jest jakieś, wiecie, dziwne, pewnie jest czarownicą albo czarownikiem i oskarżają go o to i zostaje takie dziecko, nie wiem, wywalone z chaty, okaleczane, a czasem nawet zabijane. Jak ktoś sobie pomyśli, nie, no niemożliwe, żeby zabijali dzieci za to, że ktoś powie, że jest czarownikiem. Ale po tym, jak dzisiaj zobaczyłem gościa rozszarpanego na kawałki, który był przejechany pewnie przez ciężarówkę i nikt nie reagował, było takiego, o, gościu leżał. Znaczy, o, gościu po wypadku. To jestem w stanie uwierzyć naprawdę bardzo dużo tutaj. Ale pytałem się też Gabriela i powiedział mi, że no tak, no, takie rzeczy się dzieją, że dzieci są dalej oskarżane o czary. No i źle bardzo kończą. To normalnie jest nie do pomyślenia. To jest mój pokój. Ja to powiem wam, że hotele naprawdę są spoko tu. Znaczy jak śpicie w normalnym hotelu. O, mini kuchnia. Powiedz, że jest wanna. O, proszę, nie, niestety. Tak dobrze nie ma, prysznic. I taki pokoik. No świetny jest. Jo, a to ja. Bardzo ładny pokój. 100 dolków. Tir Piotr Padziak. Tak jak powiedziałem, jeszcze przed wyjazdem muszę spróbować na pewno ich pepper soup. To jest zupa, która jest typowo stąd, typowo lokalna. Bardzo, bardzo ostra. O, co to? A, mucha. Także co? Testuję. Pokażę wam, jaki ma kolor. Tak wygląda. Zaraz zobaczymy, czy dam radę. Od razu sobie wziąłem butelkę wody, żeby móc zgasić ten ogień, który pewnie zaraz będzie. Ale pachnie takim naprawdę mięskiem, tak smacznie pachnie. O. Ogień. Ale mnie pali. Ojeju. Ale w smaku jest taka przyjemna, znaczy nie licząc tego palącego. Ale w smaku jakby nie była taka ostra, to była przepyszna. Ale nie do zjedzenia dla mnie. Jestem już na lotnisku i powiem wam, że pierwszy raz mi się zdarzyło, że mam kupiony bilet, za który niby Booking wziął pieniądze, a mi na miejscu mówią, że muszę za niego zapłacić jeszcze raz. Nie wiem. Może Booking faktycznie nie wziął, może po prostu zawiesił moje pieniądze na ten czas. Nie wiem. Dziwna akcja bardzo. Najlepsze jest tak, jak już mam
Wszystko miałem, rachunek, wszystko, oni przychodzą i mówią, czy ty biletu nie masz? Mówię, no jak nie mam? No nie masz. Ale później wszedł inny i powiedział, że mam, ale jest nieopłacony. Później do innego jeszcze musiałem pójść. Teraz muszę stać w kasie i cały czas coś. Kolejny kierunek to Kamerun. Także śledźcie na bieżąco. Jest bardzo fajna podróż. W Kamerunie zostaje 5-6 dni. Prawdopodobnie tak. Taką mam trasę ustaloną. No i później dalej. Widać przez 3 miesiące. Wam się podobały odcinki z Nigerii, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. A jak ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.